Cześć, witam cieplutko. Tu Kuba z Krytyki Politycznej. Ubóstwo energetyczne jest o decyzji. Kiedy używam piecyka elektrycznego, to później przez parę dni nie włączam pralki. Obsesyjnie sprawdzam, czy domownicy wychodząc z domu gaszą za sobą światło. Istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy typem paliwa, jakiego używamy do ogrzewania, a naszą zamożnością. Osoby uboższe, mieszkające poza dużymi ośrodkami miejskimi, nie są podłączone do ogrzewania sieciowego, a ich domostwa są znacznie gorzej izolowane cieplnie. Skazane więc są na używanie do ogrzewania węgla, których ceny nie są regulowane państwowo. Osoby te stają czasem przed wyborem: ogrzać się, czy zjeść porządny obiad, wydać na leki, czy wydać na węgiel, czy wziąć szybką pożyczkę w parabanku, czy lepiej nie brać tak ryzykownej pożyczki. Zadłużenie jest w mediach, dlatego ludzie skręcają te kaloryfery. Znam przypadki, kiedy starsze panie jadą przez pół Warszawy, żeby się wykąpać w jednej wannie. Ubóstwo energetyczne definiowane jest jako konieczność wydawania więcej niż 10% swoich przychodów na ogrzanie lub ochłodzenie mieszkania. W 2022 roku problem ten dotyka coraz większej liczby osób w naszym społeczeństwie. Problemem jest też fakt, że w ogóle przydziela się lokale socjalne ogrzewane prądem, tak? Bo to w końcu wychodzi prawie jak na wolnym rynku. Jak matka, która ma 4 córki, widzi, że za chwilę przyjdą odłączyć, to pożycza. Inkaset zostaje domownikiem, ponieważ co tydzień wpada po 100 lub 2. Ups, musiałem wyłączyć playaka, żeby móc do Was gadać w dobrym świetle i nie pójść z torbami. Widmo ubóstwa energetycznego krąży nad całą Europą. Paradoksalnie kraje południa doświadczają go znacznie bardziej. Hiszpanie borykają się z problemem 14% ubóstwa energetycznego, podczas gdy w Szwecji jest to zaledwie 2%. Możemy więc założyć, że ubóstwo energetyczne zależy nie tyle od warunków klimatycznych panujących na danym obszarze, ale od decyzji podejmowanych na poziomie lokalnym lub krajowym. Jest więc kwestią polityczną. Warszawa miała najtańsze ciepło w Polsce. To był spec. To sprzedano za czapkę śliwek Francuzom, którzy, żeby podłączyć jakiś budynek w starym zasobie, czyli starą kamienicę, to żąda właściwie dodatkowo łapówek od miasta, bo im się to nie opłaca. Im się opłaca podłączać nowoczesne budynki deweloperskie. No i oczywiście rachunki, które mieliśmy za specy, to teraz są oczywiście o wiele większe, bo powiększony o zysk prywatnej firmy. Zwracaliśmy się wielokrotnie do ratusza warszawskiego o stworzenie funduszu, który by regulował rachunki z dostawcą prądu w przypadku, kiedy prąd jest jedynym źródłem ciepła, tak żeby nie odłączano prądu. Niestety, że tak powiem, było to z naszej strony wołanie na puszczy. Potrzebne są działania doraźne, które osłonią tych, których omija dostęp do ciepła pochodzącego ze źródeł regulowanych. Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie jednorazowych dopłat w wysokości 3000 zł na gospodarstwo domowe, dostępnych 3 razy w jednym sezonie grzewczym. Takie dopłaty to tamowanie palcem cieknącego już krwotoku. Komisja Europejska od lat stara się zdiagnozować ten problem. Dotyczy to przede wszystkim regulacji w kwestii izolacji budynków oraz zagadnień konstrukcyjnych. Nie wiemy, czy w kolejnych latach zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe w dziedzinie termoizolacji budynków. W tym sezonie grzewczym pozostaje nam zaciskanie pasa oraz nadzieja, że zima będzie dla nas łagodna.